Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowej Mazdy 3. Mazda 3 to jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy model w gamie japońskiego producenta. W zeszłym roku zaprezentowano nową, czwartą już generację modelu 3. To na pewno nie jest ewolucja, tylko rewolucja, a Mazda 3 została stworzona od zera. Zresztą nawet kluczyk jest nowy, za co od razu Mazda ma u mnie plus. Ładny i oryginalny kluczyk to coś, co powinno mieć każde nietuzinkowe auto, a nowa Mazda 3 z pewnością taka jest, albo przynajmniej taka chce być. Zresztą popatrzcie sami, co zrobili projektanci z tym nadwoziem. Moim zdaniem majstersztyk, dzieło sztuki. W tym kolorze, czyli Soul Red, i na tej feldze wygląda obłędnie. A przynajmniej mi bardzo się podoba, bo zdaję sobie sprawę, że stylistyka jest momentami dość kontrowersyjna. Zwłaszcza tylne poszerzenia, tuż nad nadkolami, gdzie nie ma wyraźnych przetłoczeń, mogą nieco niepokoić, ale w moim odczuciu wygląda pięknie. Pojawiły się też takie detale, jak na przykład spryskiwacze do szyb schowane w dyszach wycieraczek albo spryskiwacze na światła zlokalizowane tuż przy samym reflektorze. Takie zabiegi po pierwsze nie zaburzają idealnej linii nadwozia, a dodatkowo nie brudzą maski, tak jak to ma miejsce zazwyczaj przy dyszach zamontowanych na masce czy w zderzaku z dala od reflektorów. Udało mi się zaparkować obok poprzedniej generacji i różnicę widać od razu. Nowa ma jakby dłuższy i niższy przód, a tył minimalnie bardziej pochylony. Wymiary niemal pozostały bez zmian, a różnice to dosłownie milimetry. Ale to właśnie te milimetry uczyniły, że nowa trójka wygląda sportowo i nowocześnie jak nigdy. Niestety, ta cudowna stylistyka odbiła się nieco na praktyczności. Bagażnik najnowszej generacji Mazdy 3 wynosi zaledwie 327 litrów, czyli jest o 37 litrów mniejszy niż u poprzedniczki. Tam było 364. Przestrzeń pomiędzy roletą a dachem jest symboliczna, dlatego jazda bez rolety tylko minimalnie zwiększa nam kufer. Również szkoda, że w bagażniku nie ma ani jednego haczyka czy gniazda pod zapalniczkę. Szkoda. Tylną kanapę można oczywiście położyć i uzyskać nieco większą przestrzeń, a pod podłogą znajdziemy dodatkowe małe skrytki oraz zestaw naprawczy i subwoofer od audio. Z tyłu miejsca jest optymalnie dla osoby o wzroście do 190 cm. Ja mam 186 i zarówno na głowę, jak i na nogi mam dosłownie kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Tutaj też czuć stylistykę, to znaczy, że wysoka linia okien dość mocno ograniczyła wpadanie światła do środka i jest za ciemno. Z tyłu mamy podłokietnik z dwoma miejscami na napoje i niestety to tyle. Zabrakło nawiewów czy chociażby jakiegoś złącza do podładowania telefonu. Szkoda. W Mazdzie 3 najlepiej jest więc z przodu, gdzie mamy bardzo wygodny fotel i świetną pozycję za kierownicą. W sumie to jeden z niewielu samochodów, gdzie podnosiłem fotel do góry, bo właśnie przez tą linię okien, siedząc najniżej jak się dało, słabo widziałem na boki. Zresztą w ogóle widoczność w Mazdzie 3 jest dość kiepska, zwłaszcza do tyłu. Na szczęście Mazda może mieć mnóstwo systemów bezpieczeństwa, w tym kamery 360 stopni, które działają świetnie. Tutaj ciekawostka, w Mazdzie 3 możemy uruchomić kamerę przy każdej prędkości, więc jeśli nic nie widać do tyłu, to cyk, włączamy kamerę i już coś tam widać. Podobnie jak na nadwozie, tak i deska rozdzielcza przeszła mega metamorfozę. Tutaj ponownie, moim zdaniem, również na plus. No spójrzcie na tę deskę rozdzielczą. Wygląda obłędnie, minimalistycznie i bardzo elegancko, żeby nie powiedzieć bogato. W sumie jedyny element, który mnie denerwował, to plastik Piano Black w okolicach skrzyni biegów, który rysuje się od samego patrzenia. Reszta jest naprawdę świetna. Materiały bardzo dobrej jakości, a spasowanie równie dobre. Zasmuciłem się nieco na widok zmienionych zegarów, bowiem uwielbiałem te z poprzedniczki, z centralnie umiejscowionym obrotomierzem. Jednak po kilku dniach testu muszę przyznać, że nowe są również bardzo ładne i działają nieźle. W centralnym okręgu mamy wyświetlacz, gdzie możemy zmieniać widoki, natomiast po bokach są już tradycyjne analogowe wskaźniki. Drugi ekran to ten na górze deski rozdzielczej. W poprzedniku był on dotykowy, ale tylko na postoju. Teraz w ogóle zrezygnowano z obsługi dotykowej na rzecz tylko pokrętła. System działa nieźle, a my po chwili nauki dość sprawnie nawigujemy wszystkim. No może poza nawigacją, bo tam do nauki komend potrzebowałem nieco więcej czasu. Ale pochwalić za to muszę system i grafiki, które są bardzo minimalistyczne i świetnie pasują do charakteru auta oraz co ważne, nie rozpraszają podczas jazdy. A to moim zdaniem ogromny plus. W kabinie znajdziemy też kilka schowków i przegródek. Większość na pierwszy rzut oka dobrze schowanych. Jest ich naprawdę wystarczająco, a my znajdziemy skrytki nawet w dachu czy po lewej stronie kierownicy.
Jeszcze mam taką małą uwagę do klimatyzacji, która jest mało wydajna. Bywało tak, że jeździłem cały dzień z klimatyzacją ustawioną na 18 stopni i na tryb oczywiście automatyczny, a w kabinie wciąż było ciepło. Dziwne. Dobra, ale pora zajrzeć pod maskę. Tutaj niestety póki co nie mamy za dużego wyboru, bo w ofercie widnieje tylko jeden silnik, ale za to jaki? Wolnossąca benzyna. Wolnossąca benzyna. Musiałem to powtórzyć, bowiem dla mnie Mazda ma ogromny szacunek za to, że idzie pod prąd i nie wrzuca małych silniczków z turbo, tylko 2-litrową benzynę wolnossącą. Brawo. Silnik osiąga 122 konie oraz całkiem sporo jak na wolnossaka 213 Nm. Poprzednik również występował z podobnym silnikiem, tam było jednak o 2 konie mniej i o 3 Nm mniej. Poprzednia trójka była też niestety lżejsza, o około 60 kg, stąd też katalogowo przyspieszała do setki o 0,4 sekundy szybciej niż obecna. Nowa generacja ma robić setkę w 10,8 z automatem, a poprzedniczka w 10,4. Na szczęście są to dane katalogowe, bowiem podczas moich pomiarów nowej trójki robiłem powtarzalne 10,4 sekundy, czyli tyle samo ile poprzedniczka. Nie jest to oczywiście rakieta, ale trzeba przyznać, że tak do 50-60 km na godzinę dzięki automatowi auto dość szybko wyskakuje do przodu. Niestety potem jest gorzej i mam również pewne zastrzeżenia co do automatu. Jest to wolna przekładnia, która czasami za długo przyciągnie bieg, a czasami potrafi zaszarpać. Jest też tryb sport, który ze skrzyni robi niemal CVT. Tak długo są wtedy przyciągane biegi. Ja bym zdecydowanie brał manuala, który akurat w nowej Mazdzie 3 działa świetnie. Skok lewarka jest krótki i bardzo precyzyjny. Automat jest dobry, ale tylko jeśli spokojnie jeździmy. Dla osób lubiących mocniej przycisnąć, odradzam. No właśnie, mocniej przycisnąć. Nowa Mazda 3 naprawdę prowadzi się bardzo dobrze, a jej zawieszenie nieźle wybiera nierówności. Brakuje jednak nieco pary, to znaczy mocy. Ale nie martwcie się. Lada moment do oferty trafi silnik z rodziny Skyactiv X o mocy 181 koni, który będzie prawdziwą rewolucją. Mam nadzieję, że przetestuję ten samochód właśnie z tą nową jednostką i wtedy powiem o nim nieco więcej. Teraz wystarczy, że powiem, że będzie to również wolnossąca benzynowa jednostka 2.0, której praca jednak przypomina nieco bardziej hybrydę diesla oraz benzyniaka, bowiem dochodzi tam do zapłonu samoczynnego, ale sterowanego iskrowo. Ale mówię, o Skyactiv X powiem kiedy indziej. Jeszcze wracając do prowadzenia. To nowa Mazda 3 ma teraz z tyłu belkę skrętną, a nie wielowahacz. Co to oznacza dla zwykłego użytkownika podczas jazdy? Nic. Ale to absolutnie nic. Różnicę poczujemy cisnąć naprawdę pod limit tym samochodem, a tego przeciętny użytkownik nie zrobi. Ja ledwie poczułem różnicę, ale to też nie tak, że jest gorzej czy lepiej. Po prostu jest inaczej. Teoretycznie wielowahacz daje więcej komfortu i poprawia dynamikę jazdy, a belka skrętna jest prostsza, tańsza oraz nieco lżejsza. Ale tak jak mówię, to w teorii, bo w praktyce trzeba by się przesiadać w kółko z jednego w drugie, żeby poczuć różnicę. Tak więc pora skupić się na cenniku. Tutaj początkowo przeżyjemy szok, bowiem podstawowa Mazda 3 startuje od 94 900 zł. Ogromne pieniądze już na starcie, ale to tylko pozory. To znaczy, to wciąż jest sporo pieniędzy, ale pozory są takie, że konkurencja jest tańsza. Mazda bowiem zauważyła, że poprzednia generacja nie była kupowana w najniższych wersjach wyposażenia, stąd też przestaje je oferować. Teraz od razu wyskakuje z grubej rury i w odmianie Kai naprawdę dostajemy mnóstwo. W zasadzie to jak dla mnie, dostajemy wszystko to, czego bym od auta oczekiwał. Testowany egzemplarz to model Hikari, czyli najwyższa póki co wersja, za którą trzeba wyłożyć minimum 109 900 zł za wersję z manualem, a 117 900 zł za automat. Jeśli jednak doposażymy konkurencję do tego samego bądź zbliżonego wyposażenia, to osiągniemy podobną lub nawet wyższą kwotę. Więc jest tak jak mówiłem, Mazda 3 jest pozornie droga, czy tam pozornie droższa. Nowa Mazda 3 to jedno z tych aut, w których albo się zakochasz od pierwszego wejrzenia, albo wcale. Wygląd tego samochodu, i to zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, oraz jego wykonanie, potrafi zakryć jego wady, takie jak za mały bagażnik, słaba widoczność czy kiepski automat. Nie bójcie się też ceny, bowiem to pozory. Konkurencja z takim wyposażeniem kosztuje podobnie albo jest droższa. I chwała też za to, że Mazda 3 ma dość duże i tylko wolnossące silniki benzynowe. Okej, póki co tylko jeden. Ale jeśli uważacie, że 122 konie to za mało, to warto poczekać na nową jednostkę, która lada moment się pojawi. Zwłaszcza, że czuć, że właściwości jezdne trójki mają potencjał i skrywają spory zapas.
Dla mnie nowa trójka to bardzo dobre auto, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie każdemu przypadnie do gustu.